Cześć, przyszła do mnie kolejna paczka ze storczykami. Jestem bardzo ciekaw, co jest w środku. Znaczy, ja mniej więcej wiem, co jest w środku, bo wiem, co zamawiałem. Ale zobaczymy wspólnie, co tam jest ciekawego i później to omówimy. Zamówiłem znowu storczyki, bo po prostu ja bez nich żyć nie mogę, a tym więcej, tym lepiej, to każdy wie. Jeżeli chodzi o samo zamówienie z tego salonu orchidei, bardzo szybko przychodzi. No i według mnie to bardzo szybko. Oni to szybko wysyłają. Mam nadzieję, że też dobrze widać. Oni zazwyczaj... O! Już widzę, że jest ładnie, już widzę, że jest ładnie. Oni zazwyczaj pakują w gazetki, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Ważne, że to było dobrze zapakowane. Myślę, że to jest to, ale to jednak nie to. Dobra. Już widzę, że jest duże, już widzę, że jest ładne. Jak dla mnie to jest duże. Dobra. I pokrótce Wam omówię też, co zamówiłem, dlaczego to zamówiłem. Czekajcie, to chcę tego nie zniszczyć. Dobra, potem. To jest Catleya, już Wam powiem, albo Wam nie powiem, nie chce mi się. Pokażę Wam plakietkę z nazwą. Dlaczego zamówiłem te Catleje? Ponieważ tutaj, gdzieś wam będę pokazywać zdjęcia storczyków, kiedy już kwitną, w sensie kwiatów, żeby Wam nie pokazywać tylko samej części zielonej, czy tam, no ogólnie samych niekwitnących storczyków, bo to nikogo tak nie jara chyba, znaczy mnie troszeczkę. I tak, jeżeli chodzi o tą Catleję, zamówiłem z tego względu bardziej takie większe kwiaty, bardziej kolorowe, znaczy nie wiem czy bardziej kolorowe, ale takie bardziej, które robią takie boom. Ona ma taki kolor wiśniowy, ja bardzo lubię takie kolory, smaki w ogóle lubię, no wiadomo, lubię takie rzeczy. Czekolada, wiśnia i tego typu pierdoły. Z tego co wiem, to ta Catleya raczej powinna pachnąć, bo tak się doczytałem. Papier toaletowy dopakuję, czy co to jest. A czym ona konkretnie będzie pachnieć, to ja powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. Wiem, że jedna z moich Catlei, które zamówiłem wcześniej, będzie pachniała liliami. Ja lubię ten zapach. Niektórzy mówią, że się kojarzy z grobami, ze cmentarzem, tak dalej. Nie, ja lubię ten zapach. Czekajcie, ja do Was wrócę, jak już ją odpakuję z tego papieru toaletowego. Dobrze, sama Catleya wygląda w ten sposób. Ma nowe pseudobulwy, no jedną, taką dosyć ładną, dużą, pełno nowych korzonków i przede wszystkim zdrowe, grube pseudobulwy. Jak widać, no, jest to jednoliścienna, bo niektóre mają po dwie. Wiem, to było niesamowite, że ja to odkryłem, że to jest Catleya jednoliścienna, ponieważ ma jeden liść. Ale mniejsza z tym. Jest niby takie rozróżnienie, że jest Catleya z dwoma liśćmi na jednej pseudobulwie i że jedna pseudobulwa ma jeden liść, to jest jedno liście. Bardzo mi się podoba, jest taka fajna, ma zdrowe korzonki. Zobaczymy, ile z nich ona odrzuci, jak będę już ją kiedyś przesadzał. Co do tych pochewek, jak odpadną, to odpadną. Ale tak, ja ich nie będę zrywać. Zresztą z tymi pochewkami ona też mi się jakoś tak wydaje taka bardziej egzotyczna. Nie wiem, co Wy o tym myślicie, mnie się tak wydaje. Teraz weźmy coś, co ma najbardziej długie korzenie. To. Jest malutka doniczka. Ta doniczka jest malutka. To będzie Phalaenopsis. Nie wiem jaki. Po korzeniach nie umiem stwierdzić. O, jaka bida. O, jaka bieda. O, tutaj już jest trochę słabo. Popatrzcie. To wygląda tak. Co do mojej ręki, no widzicie, to jest takie malutkie. Ma takie półżółkie listki od dołu. No już tutaj tak ucieszony to ja nie jestem, że tak powiem. Co to za Phalaenopsis? Nazwę ma taką, korzeń ma taki. Znaczy, jeżeli, nie wiem, wiem, że są ludzie, którym się te korzenie nie podobają, te powietrzne, ogólnie te, które wystają spoza doniczki. Niektórzy by jednak nie ucięli, wiem, że są takie osoby. Mi się one podobają, bo mi się kojarzy z egzotyką, że to jest po prostu coś egzotycznego. Ten storczyk mnie bardzo zachwycił mnie swoim kolorem kwiatków, ogólnie kwiatami. Czekajcie, ja tu próbuję wsadzić tą plakietkę, bo tu jest tak nieładnie z tymi korzeniami. Ja Wam zaraz pokażę, ale już coś tu poddaje mojej wątpliwości. Sama roślina wygląda z bliska tak. Korzenie są takie, nie wiem czy one są przypalone, czy co to jest. A listki są takie sobie. Roślina żyje, no jest zdrowa, tylko to ja mam takie wrażenie, że ona jest taka... Zobacz, czy ci wytrzymam psychicznie. Korzenie mi się bardzo podobają. Bardzo mi się podobają te korzonki. Tu jest jakaś jeszcze sucha końcówka, ale tego nie będę odcinać. Nie, storczyk jest fajny, ładny, poza tym, że jest taki, widać, że troszeczkę przetyrany. Pożółkłe listki, te dwa od dołu i korzonki są takie troszeczkę... Widzicie jakie? Tam są troszeczkę takie czarne od góry, ale ja to dotykam, to jest suche, to nie jest zgniłe. A przynajmniej to jest suche w dotyku, nie jest takie ściapciane. I co do tego storczyka.
Zapomniałem też do Cattleya powiedzieć. Cattleya na pewno będzie w jakiś sposób pachnieć, bo gdzieś tam doczytałem. Phalaenopsisy jest na to spora szansa, że też będą pachniały, ale jednak Cattleya będzie pachniała intensywniej. Przynajmniej tak doczytałem. Nie wiem, czy w 100% to jest prawda. I podobno, no to wiadomo, te storczyki, nawet jeżeli są klonowane, to one w jakimś stopniu mogą się od siebie tam troszeczkę może różnić w jakiś sposób. Na przykład tym, że ten będzie wolniej, że ten będzie pachniał słabiej, ten mocniej. Czekaj, kolejny storczyk już jest taki już jest taki ciężki. No to już jest taki, powiedzmy, większy Phalaenopsis, jeżeli chodzi o doniczkę. Nie jest źle, przynajmniej według mnie. Trochę ten Phalaenopsis już ma. Oczywiście wszystkie są zdolne do kwitnienia. Wszystkie rośliny zamówiłem zdolne do kwitnienia, bo ja nie lubię czekać. Tak po prostu jest, nie lubię czekać. I ja Wam zaraz pokażę tą nazwę. I ten Phalaenopsis będzie dla mnie taką chyba największą niespodzianką. Tu Wam pokażę, jak wyglądają kwiaty. Jeżeli chodzi o kwiaty, to nie znalazłem stricte 100% potwierdzenia, jak te kwiaty będą wyglądały. Mniej więcej wiem, jak będą wyglądały i z tego mi się bardzo podobają, ale zobaczymy w efekcie końcowym, jak już zakwitnie. Kwiat ma takie powiedzmy troszeczkę większe, takie bardziej... Sam kwiat jest troszeczkę większy niż na przykład ten Miki, którego zamówiłem. Miki? Spotted Cat. Mam nadzieję, że też będzie pachnieć, bo mnie to robi, to zawsze taki dodatkowy efekt, wiadomo jak storczyki pachną. Phalaenopsis ten, patrzcie. Chwieje się mocno. Wiecie co, ja go chyba później wyciągnę z tej doniczki i włożę go z powrotem i zasypię, no bo to jest zbyt chwiejne. Sam storczyk jest bardzo zdrowy, fajne ma mięsiste, grube korzonki. Nawet te ciemniejsze są zdrowe, wszystko jest ładne, zdrowe ten. Poza tym, że się chwieje, bardzo ładne ma listki, takie fajne, błyszczące, takie woskowe, mi się to podoba. Dość płytko był posadzony, albo to zrobił transport, ja nie mam pojęcia. Zielonego, fioletowego i żółtego pojęcia nie mam. Ale fajny, gruby korzeń, patrzcie. Poza kadrem, jak już skończę nagrywać, po prostu sobie wysypię te podłoże i wsadzę go z powrotem. No bo co, ja wolę go mieć żeby był lepiej ustabilizowany. Ale podłoże jest całkiem spoko. Kamyczki, kora, wszystko takie fajne, grube. Dobrze, poza kadrem ja go po prostu wsadzę z powrotem. Tu się nie martwcie o to. Może transport czy podczas pakowania jakoś tak został może wyciągnięty, niechcący. Dobra, i co? Zamówiłem jeszcze coś nudnego, korę do storczyków. Ostatnią korę, którą ja zamówiłem w myśli o takich storczykach, które mają drobniutki system korzeniowy, które nie lubią przesychać, bo ja mam wrażenie, że tamtą korę zamówiłem za drobną. Zbyt drobną, to kupiłem troszeczkę większą. Ewentualnie pomieszam jakieś tam różne podłoża, w zależności jakiego będę mieć storczyka. Wolę mieć więcej różnych grubości kory, niż za mało. Czy tylko jakiś jeden typ, albo za drobną i za dużą. To wszystko. To z 10-metrowym korzeniem, ale mi się to podoba. Mi się to podoba, jestem za. I to. To zaraz posadzę, to się nie trzeba martwić o to. Ale bardzo mi się podoba. Jeden korzonek jest tylko do usunięcia, a reszta jest jak najbardziej spoko. Widzicie, tu już wsadziłem go z powrotem. I wiecie co, ja myślę, że on po prostu gdzieś tam idealnie dopasowany do tego do dna tej doniczki, więc ja myślę, że po prostu ktoś, kto pakował lub po prostu w transporcie, on tak troszeczkę jakby wyszedł z tej doniczki, tak? Więc tutaj proszę się tym nie zrażać, ja też się nie zrażam, absolutnie. Tak się po prostu czasem dzieje i to nie jest nic takiego, wiecie, strasznego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Napiszcie, który stoczek zrobił na Was takie największe wrażenie, czy po prostu, które z Was Wam się może najbardziej podoba, które może nie i dlaczego. Ja sobie chętnie poczytam komentarze, ja lubię czytać komentarze, ja bardzo lubię. Ja już się nie mogę doczekać, który już zacznie pierwsze kwitnąć, to oczywiście ja to nagram, wrzucę może jako shorta albo po prostu do jakiejś aktualizacji. A ja oczywiście w opisie filmu i tutaj u góry gdzieś się pojawi i jeszcze w ekranach końcowych poprzedni unboxing storczyków. Tam też są ładne storczki, które ja zamówiłem. Wam się spodobały. Jeden z nich, którego zamówiłem, myślałem, że on raczej będzie dla Was taki nudny, bo większość, znaczy dużo Cattleyi, które teraz jest oferowanych, mają takie wielkie, takie kwiaty, takie jak fajerwerki, takie dużo i pełno kolorów. A ja zamówiłem takie, żebym to powiedział różnie. Tak czy siak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu i zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia, cześć!